Siema, tu Wahacz. Historycznie Cupra kojarzy się ze sportem i dużą mocą, ale obecnie realia są takie, że chociażby Formentora można kupić z silnikiem 1.5 TSI 150 koni i takiego właśnie dostałem do testów. Na filmie powiem, czy warto ten model wybrać z taką mocą oraz co zmieniło się w Formentorze przy okazji niedawno przeprowadzonego liftingu. W momencie nagrywania tego testu pytanie o wystarczalność 150 koni mechanicznych jest szczególnie istotne, ponieważ z oferty usunięta została dotychczas obecna benzyna 2.0 TSI 190 koni. Ma być ona zastąpiona wzmocnionym wariantem o mocy 204 koni mechanicznych, ale ten silnik pojawi się dopiero w późniejszym okresie i na przełomie 2024 i 2025 roku w Formentorze, jeśli ktoś nie chce hybrydy plug-in, można mieć albo bazowe 150 koni, albo od razu wersję VZ z mocą ponad 250 koni mechanicznych, gdzie mówimy już o innym wymiarze finansowym i dopłacie względem podstawy nawet 100 000 złotych. Ja do jazdy nie dostałem totalnie bazowego wariantu, bo zamiast manuala miał on automatyczną skrzynię DSG, a także wyposażony był w miękki układ hybrydowy. Miękka hybryda najbardziej daje o sobie znać, gdy samochód wchodzi w tryb tak zwanego żeglowania, to znaczy gdy po puszczeniu gazu przy wyższej prędkości benzyna się wygasza, a auto dzięki mniejszym oporom wolniej wytraca prędkość. Przyznam, że bez patrzenia na obrotomierz trudno jest to w inny sposób wychwycić, bo 1.5 TSI ma dobrą kulturę pracy, a też ponowne odpalanie po dotknięciu któregoś z pedałów jest szybkie i płynne, więc ten dodatek nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy. Może za to wpływać na spalanie, ale jako że nie można go wyłączyć, to niemożliwa jest weryfikacja w jakim stopniu. W każdym razie testowany Formentor w Warszawie zużywał mi średnio 7,5 litra na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem z limitami do 90 km na godzinę były to okolice 5,5-6 litrów, a na drogach ekspresowych 7 litrów. Na ekranie wklejam teraz wartości, które uzyskiwałem przy mocniejszych silnikach w tym modelu. Będzie to bardziej przejrzyste niż gdybym wszystko wymieniał. Zatem mniejszy silnik oznacza tutaj mniejsze spalanie, ale też rezultaty osiągane przez Formentora 1.5 nie są jakieś wybitnie niskie względem pozostałych jednostek napędowych. Najważniejsza w przypadku oceny silnika TSI o bazowej mocy jest jednak wystarczalność jego dynamiki i tak samochód przyspiesza od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Osiągi są moim zdaniem tutaj ok. Nie jest to oczywiście poziom jak w czasach, gdy Cupra oznaczała najostrzejsze warianty modeli Seata i też nie czuję się tutaj nawet na miastki sportowego charakteru układu napędowego, ale do normalnej jazdy 1.5 TSI 150 koni moim zdaniem jest wystarczające, aby bezpiecznie podróżować. Ma ono też aktualnie dosyć zaskakującą charakterystykę, która jednak pozytywnie wpływa na dynamikę. Kiedyś bowiem, gdy jeździłem z tym silnikiem w innych modelach, oprogramowanie skrzyni DSG miało tendencję do trzymania możliwie niskich obrotów i trzeba było za mocno, jak na mój gust, wciskać pedał gazu, aby wymusić redukcję biegu. Teraz z kolei obroty były nieraz wręcz zbyt wysokie jak na stopień wciśnięcia prawego pedału i czułem to zwłaszcza w mieście, gdzie przy w sumie normalnym przyspieszaniu samochód na normalnych też ustawieniach czasami wchodził, a później trzymał przez jakiś czas okolice 2,5 czy 3 tysięcy obrotów. Wpływa to może trochę negatywnie na akustykę, ale ogólnie nie ma z tym dramatu, no i przy wyższych prędkościach skrzynia już tak nie przesadza. Całościowo jednak powoduje to, że dostępność dynamiki jest w Formentorze 1.5 TSI tak dobra, na ile pozwalają parametry silnika, bo nawet utrzymując tempo poza miastem na obrotomierzu są raczej okolice 2000 obrotów, a redukcje przekraczające tę wartość są łatwe do wykonania. Skrzynia poza tym pracuje szybko i zazwyczaj płynnie, bo jedynie sporadycznie przy zmianie biegów podczas lżejszego przyspieszania pojawiały się nie szarpnięcia, ale takie lekkie przestoje w tym procesie, które mnie nie dokuczały. Całościowo 1.5 TSI na pewno nie każdego zadowoli i osobiście rozważałbym, gdybym kupował Formentora trochę później oczywiście, też benzynę 2.0 TSI 204 konie, bo tam za niespełna 20 000 złotych więcej dostaje się przyjemniejszą na co dzień moc, a także napęd na 4 koła. Jeśli jednak ktoś tej kwoty nie będzie chciał dopłacić, to dostanie wciąż w pełni używalne w różnych warunkach auto.
W odświeżonym Formentorze zmienił się też wygląd nadwozia i to w naprawdę znaczącym stopniu, gdy popatrzy się na front samochodu, który zyskał zupełnie nowy projekt, gdzie trudno jest znaleźć jakieś poważniejsze punkty wspólne z tym, z czym mieliśmy do czynienia wcześniej. Ocena tych zmian jest moim zdaniem dyskusyjna i zależy od oczekiwań. To znaczy wcześniej samochód też był moim zdaniem odpowiednio wyrazisty jak na Cuprę, ale jednak bardziej standardowy jak na po prostu zwykłego crossovera, którym w gruncie rzeczy jest. Obecnie producent poszedł bardziej w stronę klimatu jak z aut wyścigowych i fakt zostaje, że Formentor wygląda dzięki temu ostrzej i bardziej wyraziście, ale z drugiej strony poprzedni projekt był dla mnie całościowo przyjemniejszy dla oka. Wybór wersji nie wpływa na pakiet stylistyczny, więc każdy egzemplarz ma tak samo zaprojektowane zderzaki czy progi. W bazowych odmianach dostaje się mniejsze felgi, które jednak wciąż mają wyjściowo rozsądne 18 cali. W testowanej wersji znalazły się 19 za 5973 zł ekstra, z kolei lakier metalik wymaga dopłaty 3783 zł. Przeprojektowane światła wpłynęły również na odbiór wizualny Formentora po zmroku. Na froncie potrójne segmenty oparte o trójkąty przyciągają uwagę, pełnią też one czasami rolę kierunkowskazów, wszędzie w aucie mamy LEDy. Wliczają się w to kierunkowskazy w bocznych lusterkach o ciekawym, smukłym kształcie. Z tyłu zaszły też duże zmiany i to, co zrobiono z bocznymi światłami pozycyjnymi, bardzo mi się podoba, bo z efektem 3D wyglądają naprawdę świetnie. Z drugiej strony producent podświetlił również logo na środku i to akurat oceniam jako zmiany na minus i coś niepotrzebnego. Ogólnie jednak Formentor po zmroku stał się bardziej wyrazisty i dalej zdecydowanie może się podobać. Gdyby komuś nie podobały się dynamiczne kierunkowskazy z tyłu, to co nieoczywiste we współczesnych samochodach, może je zmienić na zwykłe. W Formentorze już przed liftingiem pojawiły się matrycowe LEDy. Niestety, tak jak wcześniej, można było je po prostu kupić za około 3400 zł. Tak obecnie w wersjach ze słabszymi silnikami ich zamówienie wymaga dopłaty 6147 zł i występują one wyłącznie w pakiecie z adaptacyjnym zawieszeniem DCC, czego zupełnie nie rozumiem. Jednak decydując się na nie, dostaje się dobrze działające rozwiązanie. Adaptacyjność Matrix LED polega na pionowym wycinaniu fragmentów wiązki w taki sposób, aby nie oślepiać innych kierowców, a zarazem maksymalizować doświetlanie reszty drogi. Komputer sprawnie samochody znajdujące się przed Formentorem wykrywał, nawet na dłuższych prostych, i szybko tworzył świetlny tunel, dzięki czemu nie czułem potrzeby własnoręcznej ingerencji w wygaszanie drogowe. Dodatkowo dostajemy tutaj sporą precyzję i obszar jasny od ciemnego jest całkiem ostro odcięty, dzięki czemu łatwo można też zaobserwować, jak poszczególne strefy się wygaszają czy zapalają. Całościowo jest to zatem udane rozwiązanie, wyraźnie pomagające podczas jazdy po zmroku. Odświeżenie Formentora nie ingerowało za to w projekt kokpitu, który moim zdaniem się nie zestarzał, więc jest to ok. Za to wpłynęło na przekątną ekranu na środku, bo kiedyś było to 10 albo 12 cali w opcji, a teraz w każdej wersji dostaje się w standardzie większy wyświetlacz 12,9 cala. Wraz z liftingiem we wnętrzu pojawiło się podświetlenie przycisków pod ekranem do zmiany temperatury oraz głośności. To, że wcześniej nie były podświetlone, było dla mnie absurdalną oszczędnością, więc można powiedzieć, że lepiej późno niż wcale. Poza tym oświetlenie nie zmieniło się, to znaczy mamy w ramach opcjonalnego dekoracyjnego pakietu podświetlone drzwi oraz LEDową listwę również na drzwiach, tylko wyżej, oraz na podszybie są też podświetlone przestrzenie na nogi. Można modyfikować kolorystykę, albo mamy kompozycje przygotowane przez Cuprę, albo można sobie samemu dostrajać niezależnie, czy ten pas, czy obszar na drzwiach, a przyciski przełączniki podświetlone zostały na kolor biały, taki neutralny. Gdy się wybierze różne kolory z menu, to optymalnie on do każdego będzie pasował. Teraz nie ma już żadnych braków, jeśli chodzi o podświetlenie. Wspominany pakiet wprowadzający dekoracyjne oświetlenie do środka nazywa się Edge i za 5530 zł wprowadza też alarm, dostęp bezkluczykowy, kamerę cofania i elektryczną klapę bagażnika. Jak na to, co oferuje, jest dobrze wyceniony, ale fakt zostaje, że tych dodatków w standardzie w Formentorze nie ma, a jego cena wyjściowa wynosi 138 400 zł. Poza tym w podstawie już jakieś braki nie występują, bo mamy w standardzie czujniki parkowania, podgrzewane fotele, 3-strefową klimatyzację automatyczną czy adaptacyjny tempomat, czyli z inwestycją w pakiet Edge z grubsza jest ok. Mówię z grubsza, bo takich rzeczy jak monitoring martwego pola spodziewałbym się bez dopłat. W
W przypadku testowanego modelu wciąż nie mamy tradycyjnego podziału na półki wyposażeniowe, tylko egzemplarze ze słabszymi silnikami do okolic 200 koni nazywają się po prostu Formentor, a mocniejsze odmiany VZ wprowadzają przy okazji trochę dodatkowego wyposażenia wymagającego dopłaty i przykładowo pakiet Edge jest już wliczony w cenę VZ. Najbardziej ceny samochodu różnicować może jednak układami napędowymi i tak jak mówiłem na początku, dopłaty rzędu 100 000 złotych są możliwe. Generalnie jednak decydując się na testowany układ napędowy i kilka dodatków, nie trzeba wkraczać aż na tak ekstremalne cenowo rewiry, a mieć już fajne auto za około 160 000 złotych. Egzemplarz testowy został trochę lepiej doposażony, ale też nie maksymalnie, bo nie miał panoramicznego dachu i pakietu z nawigacją i dodatkowymi systemami bezpieczeństwa, w tym asystentem martwego pola, o którym wspominałem. Całościowo przełożyło się to na jego cenę wynoszącą 180 000 złotych, a bardzo zbliżoną konfigurację testowa z tym samym silnikiem można mieć również za 1957 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym i taką ofertę proponuje partner Wahacz TV, firma Carlis Polska. Raty można uzyskać przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu, a także 30% wykupie końcowym, a dodatkowo widzowie kanału po wpisaniu uwag do zamówienia na stronie Wahacz Free mogą zgarnąć podstawienie wybranego auta, gdzie chcą za darmo. Link do oferty i kod do skopiowania są w opisie filmu. Większy wyświetlacz środkowy pociągnął też za sobą modyfikację interfejsu i chociażby ekranów domowych, które teraz mają bardziej przejrzyste możliwości personalizacji, ale jeśli ktoś, tak jak w egzemplarzu testowym, nie zdecyduje się na fabryczną nawigację, to nie ma za bardzo co tutaj umieszczać, więc w takiej konfiguracji moim zdaniem ten wyświetlacz głównie sprawdza się, aby podpiąć Android Auto czy Apple CarPlay bezprzewodowo i w ten sposób wykorzystywać tą dużą powierzchnię, która gwarantuje dobrą czytelność. Gdyby ktoś jednak zdecydował się na to, co przygotowała Cupra, bez wyświetlania mapy, no to trudno jest się do tego systemu przyczepić. Mamy chociażby na górze możliwość też dostrojenia zawartości przycisków. Interfejs jest przejrzysty, działa szybko, a jego ogólna logika nie zmieniła się specjalnie względem tego, co było przed liftingiem, tylko po prostu teraz mamy większą powierzchnię, na której jest to wszystko wyświetlane. Chociażby ustawienia mają tradycyjne listy. Udany system jakkolwiek się z niego korzysta. Jedna rzecz mnie tutaj tylko negatywnie zaskoczyła, mianowicie brak możliwości łatwej zmiany jasności ekranu, chociażby na tej belce wysuwanej od góry. Tutaj można sobie też zawartość jej w pełni dostrajać, a żeby zmienić jasność, trzeba się zagłębiać do menu. Nie wiem czemu, bo jednak ta jasność tutaj jest dosyć standardowym rozwiązaniem, a tutaj jej nie ma. Kręcić nosem można również na brak fizycznego panelu klimatyzacji. Osobiście wolałbym, gdyby znalazł się on na pokładzie, ale ten wirtualny jest teraz wygodniejszy niż wcześniej. Chociażby mamy lepiej zaakcentowane dotykowe przyciski do zmiany temperatury. Też ten panel jest na dole informacyjny, a nie tak jak kiedyś na górze, co jest znacznie bardziej naturalne moim zdaniem, gdy się na przykład zmienia temperaturę, że nie trzeba tak wysoko patrzeć. Obecnie jedyna istotna rzecz, która wymaga wejścia głębiej do menu, to zmiana siły nawiewu, jeśli ktoś nie chce zdać się na 3-stopniowy automat. Na elektronicznych zegarach zmieniła się trochę grafika i to tyle, ponieważ możliwości dostrojenia zawartości pozostały po staremu, co oznacza, że mamy na środku możliwość zmiany, także niezależnie w prawej czy w lewej tarczy są różne wskazania. Można sobie także modyfikować ogólne widoki, chociażby odpalając taki bardziej minimalistyczny albo bardziej sportowy, więc trudno moim zdaniem wymagać czegoś więcej od elektronicznych zegarów i zmiany nie były tutaj potrzebne. Sposób obsługi też jest przystępny. Całością można sterować przy pomocy przycisków oraz pokrętła z prawej strony kierownicy. Mamy też tutaj możliwość jej podgrzewania oraz zmiany piosenek, a zmiana głośności jest z drugiej strony niesymetrycznie. To jest mój jedyny zarzut do tej kierownicy, ponieważ poza tym sterowanie tempomatem również wypada ok. Obecność przycisków startera silnika oraz wyboru trybów jazdy to miły dodatek budujący taki trochę bardziej sportowy klimat w tym modelu, no i też przy okazji praktyczny, ponieważ samochód zawsze startuje w trybie normalnym po uruchomieniu silnika, a dzięki temu przyciskowi tak akurat pod ręką można bardzo łatwo zmienić ten tryb, chociażby na indywidualny. Jeśli chodzi o zdolności ładujące Formentora, to sprawy pozostały po staremu. Z przodu mamy indukcyjną matę, kiepsko moim zdaniem zaprojektowaną, bo po położeniu telefonu nie ma szans zobaczyć nawet stopnia naładowania aktualnego bez wyciągania tego telefonu. Mamy także 2 porty USB. Tunel środkowy jest tutaj mocno minimalistyczny, z może mało sportowym, ale wygodnym wyborem biegów. Mamy także w podłokietniku 12V. A z tyłu kolejne 2 USB-C, jedno w standardzie A dla większej kompatybilności, moim zdaniem by nie zaszkodziło.
Na ekranie środkowym nie da się za to wyświetlić widoku z kamer 360 stopni. Ten dodatek według cennika jest zarezerwowany wyłącznie dla odmian VZ, do których dodatkowo dokupiony został pakiet Extreme Light za 18 086 zł, który zbiera większość dodatków płatnych ekstra przewidzianych do tego modelu. Nie widzę w tym większej logiki, ale na szczęście wyczuwalność nadwozia do przodu w Formentorze dzięki poziomo poprowadzonej i dobrze widocznej z perspektywy kierowcy masce jest rozsądna, więc dramatu nie ma. Patrząc do tyłu jest już gorzej, ale wtedy wsparciem służy już obecna kamera cofania, która oferuje przeciętną jakość. Też nie jestem fanem tego, jak rozciąga obiekty znajdujące się po bokach kadru, przez co wydaje się, że są bliżej niż w rzeczywistości. Na ustawieniach komfort samochód oferuje za to lekko pracującą przy niskich prędkościach kierownicę. Mamy też nieprzesadzone wymiary, to znaczy 445 cm długości i 183 cm szerokości. W trasie preferowałem jednak tryb Sport pracy układu kierowniczego, bo oferuje on zauważalnie większy opór i lepsze czucie auta przy wyższych prędkościach, a ogólnie Formentor jak na podwyższony model zachowuje się w zakrętach pewnie i dobrze się prowadzi, wybijając się ponad przeciętną. Zatem może silnik jakiegoś sportowego ducha w sobie nie ma, ale w sposobie prowadzenia trochę już konstruktorzy go dodali. Najwięcej można go jednak spotkać w zawieszeniu, jeśli wybierze się adaptacyjne DCC i ustawi je na najtwardszą opcję. Wtedy w połączeniu z 19-calowymi felgami dostaje się nadspodziewaną twardość jak na auto mające 150 koni mechanicznych i nawet na dobrych drogach, np. ekspresówkach, czuje się drobne nierówności. Osobiście zatem jeździłem na ustawieniach maksymalnie komfortowych, bo ta dodatkowa twardość nie ma w tej wersji i na zwykłych drogach sensu, a auto, nawet gdy jest zmiękczone, zachowuje się stabilnie i należy do grona tych sztywniejszych crossoverów. Dlatego żałuję, że zawieszenie DCC, które tutaj postrzegam za kompletnie niepotrzebne, jest wymagane, aby na pokładzie mogły znaleźć się matrycowe światła LED, które już zdecydowanie bardziej się przydają. Na tylnej kanapie, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie, to na nogi mam taki bezpieczny zapas wolnej przestrzeni. Podobny margines mam, gdy się nawet trochę bardziej wyprostuję. Jeśli chodzi o ilość miejsca nad głową, tunel środkowy jest w testowanym modelu w dużym stopniu wystający. Na tylnej kanapie mamy też na środku rozkładany podłokietnik. Bagażnik Formentora ma 450 litrów pojemności, cechuje się on niezbyt wysokim progiem załadunkowym, dużych rozmiarów otworem, a także regularnymi kształtami. Po bokach obecne są kieszenie w nadkolach, mamy także haczyki na jakieś torby, a pod podłogą znalazło się miejsce na koło zapasowe, wbrew temu co mogłyby sugerować prowadnice, przez te elementy z prawej strony półki w bagażniku nie można obniżyć. Za to po złożeniu oparć w drugim rzędzie dostaje się płaską podłogę. Podsumowując, Formentor po liftingu wygląda teraz może bardziej kontrowersyjnie, ale jest za to trochę lepszy pod kątem technologicznym, więc zdroworozsądkowo lifting zaliczam na plus. Z tego testu najbardziej zapamiętam jednak 150-konny silnik, bo wcześniej zawsze trafiały mi się mocniejsze wersje Cupr i nieraz czułem, że VZ-y nie mają tutaj zbytniego sensu, bo modele te nie są aż tak sportowe w swoim powiedzmy rdzeniu, aby taka moc była konieczna. Dla mnie Formentor to jest jednak zwykły crossover, który jest tylko trochę podostrzony i ma ciekawszy charakter za sprawą dodatków, jak kubełkowe fotele, starter na kierownicy czy bezpośredni układ kierowniczy, ale nie jest to typowo sportowa fura. A silnik 1.5 TSI dobrze się w to wpisuje, bo zapewnia odpowiednią już dynamikę na co dzień i nie ma w nim poczucia, że dopłaciło się dużo za moc, której się realnie nie wykorzystuje i też której ten samochód w sumie aż tak nie potrzebuje. Dlatego ogólnie Formentora warto moim zdaniem sprawdzić, jak ktoś chce mieć bardziej charakternego SUV-a i zdecydowanie też warto dać szansę słabszym silnikom, bo czasy się zmieniły i Cupra nie oznacza już tego co kiedyś. I to wszystko, co przygotowałem o odświeżonym Formentorze. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carly z polskiej ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!